Wiele projektów, w których ja wziąłem udział i które ja dofinansowałem, pewnie nigdy nie ujrzałyby światła dziennego, gdyby nie to, że jest taki serwis, który pomaga dużej ilości ludzi zebrać się i zrobić coś razem. Idea uważam, że jest absolutnie genialna, dlatego że ludzie mają generalnie bardzo dużo różnych fajnych pomysłów, a wiadomo, że ze znalezieniem finansowania na takie pomysły jest dosyć duży problem. Ja tak kiedyś wsparłem misję kosmiczną, która ma lecieć na Księżyc. I zobaczymy, czy ona się uda, ale mam taką radość, że jestem tego częścią. Beze mnie to by się mogło nie powieść. Narzekamy, że naukowcy wyjeżdżają, bo wiemy, że są mądrzy i fajnie byłoby mieć ich tu na miejscu. Prawie nic o nich nie wiemy, bo redakcje nie mają pieniędzy, żeby wysyłać dziennikarzy za granicę. Nazywam się Urszula Kaczorowska i nagrywam ten materiał, by przekonać Was, że warto zrzucić się na cykl krótkich filmów o polskich naukowcach, którzy wyjechali za granicę. Roboczo nazwałam sobie ten projekt Nauka emigrantka. Dlaczego warto się zrzucić? Bo sporo tracimy, nie wiedząc nic o tych ludziach. Jak im się tam żyje, jak im się pracuje, jakimi ludźmi się otaczają, jak patrzą na Polskę z oddali i czy w ogóle zamierzają do niej wrócić. Ja od początku właśnie miałem takie poczucie, że chcę pojechać za granicę, postudiować, popracować, wyciągnąć całe te doświadczenia, przywieźć je do Polski, porównać z tym, co u nas się dzieje, no i na podstawie tego wykuć jakąś tam swoją drogę życia. Mnie się zawsze wydawało przed wyjazdem, że na Zachodzie nauka jest robiona w sposób sprytny, taki smart way, czyli jest ekipa naukowców od tego, żeby faktycznie robić naukę i jest administracja, która naukowcom pozwala tę naukę przelać jakby na papier i pomóc im w podaniach o granty. Natomiast na uniwersytecie, czy przynajmniej w tej grupie, w której ja byłam na Politechnice Monachijskiej, czegoś takiego nie było. Myśmy musieli sami wszystko rozliczać. Nie zawsze jest tak, że to jest życie usłane różami za granicą, więc dobrze też dowiedzieć się o tych pozytywnych i negatywnych stronach naszego wyjazdu i konsekwencji naszych decyzji. I myślę, że warto byłoby zobaczyć właśnie, jak zachowujemy się w tym naturalnym dla nas środowisku, którym stały się zagraniczne uczelnie. Co roku wszystkie instytucje odpowiedzialne za finansowanie nauki w Polsce wydają bardzo dużo pieniędzy, by robiła ona krok do przodu. Czy jednak programy, które organizują, są skrojone na miarę i czy naukowcy dostają dokładnie to, czego potrzebują? No właśnie, mam nadzieję, że tego się dowiemy z wywiadów, które przeprowadzę przy okazji tego projektu. To, co mnie absolutnie zachwyciło, to było to, jak tego typu problemy były rozwiązywane na Uniwersytecie w Nottingham, gdzie byłam przez krótki moment też właśnie w ramach tej sieci Marie Curie Actions. I tam jest oddzielna jednostka, która pomaga naukowcom starać się o granty właśnie na przykład z Horyzontu 2020, czy wtedy to była jeszcze ta sieć Seventh Frame Network. Potrzebna jest taka wymiana doświadczeń nie tylko na poziomie bardzo naukowym, ale na poziomie życia codziennego. Jak wygląda kwestia na przykład kontraktów, kwestia urlopów macierzyńskich, kwestia mobilności, kwestia dobierania ludzi w jednej grupie badawczej. Biznes nieustannie poszukuje innowacyjnych rozwiązań. Tymczasem ciągle wiele z nich zamkniętych jest w głowach naukowców i ja chciałabym Wam ich przedstawić. Chciałabym pokazać ich twarze. Wykorzystujemy zaawansowane techniki biologicznego druku do tworzenia żywych tkanek. Czasem marzy mi się to, żebym mógł spokojnie robić ten sam projekt tutaj, gdzie mam swoją rodzinę i swoich przyjaciół. Ja mam takie szczęście, no bo pracuję teraz w sektorze kosmicznym, który w Polsce tak naprawdę otworzył się w momencie, kiedy weszliśmy do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Budowaliśmy misje kosmiczne już od lat 70. i nawet nam to co nieco wychodziło, ale nie miało to porównania do skali, jaką osiągamy obecnie jako część Europejskiej Agencji Kosmicznej. I ponieważ jesteśmy w tej agencji tak naprawdę teraz 2-3 lata, zależy jak liczyć, to jest taki zupełny start. To jest moment, kiedy powstają polskie firmy kosmiczne, kiedy rozwijają się centra badań kosmosu, również instytucjonalne, naukowe i to rośnie w takim tempie, że 5-krotnie przekracza tempo rozwoju całej polskiej gospodarki. Dlaczego pytanie o tęsknotę za krajem jest ważne? Bo wydaje mi się, że odpowiedzi będą doskonałą podpowiedzią dla polityków, którzy ciągle powtarzają, że zależy im na rozwoju naszego kraju.
Czasami też na przykład zazdroszczę swoim znajomym z Holandii, z Wielkiej Brytanii, ze Stanów, którzy mi mówią, że przyjechali do Sztokholmu tylko i wyłącznie na doktorat. I są pewni, że ich kolejnym krokiem będzie to, że wrócą do domu i tam już będą kontynuować swoją karierę. Czasem chciałbym z taką pewnością i dumą powiedzieć, za 2 lata kończę, wracam do Polski i tam będę się dalej rozwijał. Nie wiem, czy tęsknota jest dobrym słowem, bo tęsknota odnosi się do czegoś, co się utraciło. Ale Polacy, którzy wyjeżdżają za granicę, często czują, że oni nie utracili, że oni żyją tą polskością na co dzień. I ciekawe było to, że większość Europejczyków z tego projektu mówiła, że chciałaby pojechać gdzieś indziej, chciałaby się dalej rozwijać, wyjechać do Stanów, wyjechać do innego kraju, ewentualnie zostać w kraju, w którym już teraz robiła doktorat. Natomiast miałyśmy 2 dziewczyny z Wietnamu i one obie, podobnie jak dwóch Chińczyków, zapowiedziały, że absolutnie po doktoracie wracają do kraju, z którego pochodzą. Więc to był pierwszy moment, w którym sobie pomyślałam, że może to jest kwestia tego, jak jesteśmy wychowani, że jednak w Polsce te tradycje, podobnie jak na wschodzie, jak w Azji, tradycje rodzinne są bardzo silne. Ale większość naukowców na świecie tak naprawdę ani nie wyjeżdża, ani nie wraca, tylko, jak to się mówi, cyrkuluje. To jest tak zwany brain circulation. Moglibyście pomyśleć, że dużo łatwiej i taniej byłoby przeprowadzić wszystkie rozmowy przez Skype'a i zmontować jakiś fajny materiał. Ja jednak chcę Was przekonać, że warto jest jechać na miejsce i porozmawiać z naukowcami w ich naturalnym środowisku, bo to uruchomi naturalne emocje i przemyślenia, takie prawdziwe emocje i przemyślenia. Bo tutaj jestem ograniczona tym, że jestem w studiu, nie mogę Ci pokazać tego, gdzie pracuję, jak wygląda moje biuro, w jaki sposób zajmuję się studentami, z kim pracuję, gdzie jest moja praca w terenie. W momencie, w którym udasz się do domów, do miejsc pracy tych osób, dostajesz pełniejszy obraz, widzisz wszystkie barwy, wszystkie kolory, wszystkie kształty, które te osoby otaczają i może się okazać, że teza, którą postawisz teraz, po zakończeniu tych zdjęć, po zakończeniu zdjęć tych docelowych okaże się zupełnie nieprawdziwa albo będzie inna. Powiem Ci szczerze, że teraz się zaciekawiłam, teraz jestem ciekawa, jaka to konkluzja będzie. Jakie wnioski z tego można będzie wyciągnąć. I jestem też ciekawa, czy to jest tak, że każdy wyciągnie te same wnioski, czy każda osoba, która obejrzy ten film, będzie miała inne wnioski. Taki projekt jest szczególnie wartościowy, jeżeli ktoś chce się w to zaangażować, tak jak Ty, Ulu, i naprawdę tam pojechać, naprawdę włożyć w to swoją pracę, ale też swoje doświadczenie, które dotąd miałaś w kontakcie z polskimi naukowcami. Przez ostatnie 4 lata zawodowo współpracowałam z naukowcami. Najpierw w Instytucie Badawczym promowałam polsko-szwajcarskie projekty badawcze i przy tej okazji udało mi się odbyć małe tournée po Polsce i Szwajcarii. Wtedy zapytałam naukowców, co jest najbardziej innowacyjnego w ich projektach i jak im się współpracuje w interdyscyplinarnych zespołach. A później przeskoczyłam do Centrum Nauki Kopernik, gdzie przez 2 lata koordynowałam międzynarodowy konkurs dla naukowców FameLab. I to właśnie była prawdziwa eksplozja spotkań z fantastycznymi ludźmi, fantastycznymi naukowcami. I na tej bazie zrodził się projekt, który Wam dzisiaj przedstawiam i na którego finansowanie Was namawiam. Uwielbiam przeprowadzać wywiady. W ogóle wyznaję teorię, że spotkania i rozmowy z ludźmi pomagają nam w nadążaniu za szybko zmieniającym się światem. Ukończyłam dziennikarstwo w Collegium Civitas w Warszawie i ciągle wierzę, że ludzie chcą dobrej, rzetelnej informacji. Ja bym powiedziała tak, że nadajesz się dlatego, że masz fantastyczne doświadczenie w pracy zarówno z młodymi i kompletnie szalonymi naukowcami, jak i z tymi starszymi, którzy mają pewne wymagania. Potrafisz ich nakłonić do kontaktów z mediami i dziennikarzami, co jest dużym plusem. I oczywiście mogłabym też mówić, że, no nie wiem, że jesteś zawsze super przygotowana, że masz wspaniałe doświadczenie z FameLabu, w którym miałaś okazję poznać tylu naukowców, że właściwie masz pełen przekrój, dobrze wiesz, czego szukasz. Że dajesz z siebie więcej niż 100%, ale tak naprawdę wydaje mi się, że taką najmocniejszą Twoją cechą, która jest must have do tego typu projektów, jest to, że Ty w trakcie wywiadu z człowiekiem jesteś w stanie wyciągnąć z niego dokładnie te informacje, o które Ci chodzi, a jeszcze robisz to w tak uroczy sposób, że człowiek dokłada od siebie bardzo wiele różnych rzeczy i na sam koniec wychodzi Ci bardzo interesujący efekt. Wydaje mi się, że obecnie w Polsce jest takich ludzi, którzy byliby w stanie taki projekt naprawdę zrealizować,
I to w taki sposób, żeby ci naukowcy się otworzyli, opowiedzieli o swoich codziennych problemach, zmartwieniach, nadziejach, marzeniach, naprawdę mało. Bo jeżeli to jest taka osoba ze strony instytucji, to o tych marzeniach nie usłyszymy. Jeżeli to jest osoba, która po prostu jest nakręcona na temat i chciałaby porozmawiać o nauce, naukowcy mają tak, że często potrzebują kogoś, kto poczują, że ich naprawdę zrozumie. Kogoś, kto zna się chociaż trochę na temacie. Może drugiego naukowca, ale z kolei naukowcy nie są dobrymi dziennikarzami. Więc wydaje mi się, że ty masz taką niesamowitą umiejętność rozmawiania o nauce w sposób ciekawy, merytoryczny, ale jednocześnie taki, który pozwala naukowcom na otworzenie się i opowiedzenie o sobie. Dlaczego crowdfunding? Bo wierzę, że każdy, kto wrzuca grosik do kapelusza, może poczuć się częścią tego projektu i dodatkowo wysyła taki sygnał do każdego, że ludzie w przeważającej części jednak są bezinteresowni i wspaniałomyślni, a jak się tej bezinteresowności i wspaniałomyślności doświadczy na sobie, to ma się ochotę przekazywać to dalej. Dlatego bardzo Was zachęcam do klikania i wpłacania chociażby najdrobniejszych kwot. Sam wspieram kilka akcji crowdfundingowych i myślę, że to dobry sposób nie tylko, by zrealizować czyjś pomysł, ale także zrealizować samego siebie. No przyznam, czasami to jest taki szpan, móc powiedzieć przed znajomym, że no, ten projekt to wiesz, to między innymi ja go robię. Może i nic przy nim nie pracowałem, ale wsparłem go finansowo.